ma tu wahacz. Niestety na wiecznej emeryturze ląduje coraz więcej małych hatchbacków z segmentu A, ale Hyundai nie zamierza jeszcze zdejmować z rynku swojego modelu i10, a nawet w 2023 roku pokusił się o jego lifting. Sprawdźmy, co się zmieniło i co obecnie i10 sobą reprezentuje. Przedstawię to na przykładzie najprzyjemniejszej konfiguracji i10, to znaczy w usportowionej wizualnie i bogaciej doposażonej wersji N-Line, a także z zarezerwowanym dla niej najmocniejszym w tym modelu silnikiem benzynowym 1.0 TGD i 100 koni mechanicznych połączonym z manualem. W kwestii wyglądu nadwozia lifting nie przynosi dużych zmian, bo mamy inne światła na zderzakach, nowe lakiery i felgi i to tyle, zatem lista jest skromna, ale też i10 obecny na rynku wraz z trzecią generacją od 2020 roku wciąż moim zdaniem prezentuje się odpowiednio świeżo. Więcej modyfikacji w wyglądzie samochodu w dalszym ciągu wprowadza odmiana N-Line, bo producent proponuje w niej sporo zmian i zaliczyć można do nich inne wykończenia trapy chłodnicy i zderzaka z przodu z czerwonymi akcentami. Są też lakierowane na czarno lusterka, czerwone napisy i10 na słupkach, a z tyłu znowu zaszła podmiana zderzaka na taki z dyfuzorem. Dodatkowo w jego sąsiedztwie znajduje się podwójna końcówka układu wydechowego i co warte podkreślenia w dzisiejszych czasach, jest ona prawdziwa. Dodatkowo dochodzą w standardzie w N-Line dedykowane tej odmianie 16-calowe felgi, a za 2000 zł ekstra dorzucić można też czarny dach, ale w egzemplarzu testowym się on nie znalazł i nawet bez niego ten mały Hyundai wygląda moim zdaniem bardzo dobrze i ma w sobie taką fajną zadziorność, a projektanci wycisnęli wszystko, co się da z jego nadwozia. We wnętrzu nie dopatrzyłem się modyfikacji względem odmiany przed liftingiem i wciąż dostajemy projekt o fajnie komponujących się ze sobą i nienudnych kształtach pasujących do auto tego typu. W wersji N-Line pojawiają się czerwone akcenty wokół nawiewów czy na kierownicy. Mamy też rewelacyjnie wyglądającą i nie gorzej leżącą w dłoni dźwignię zmiany biegów, wyciągniętą prosto z pełnoprawnych modeli Hyundai N. Na fotelach też znaleźć można czerwone wstawki i dyskretne logo N, ale poza tym ich konstrukcja nie różni się od tej ze zwykłych wersji. Nie są one zbyt miękkie, ale też nie powiedziałbym, że twarde. Wyprofilowanie jest symboliczne, nie mające nic wspólnego ze sportem. Podrasowane zostały też pedały, które są aluminiowe, mają również gumowe elementy, zbyt jednak mocno wystające według mnie, ponieważ w zimowych butach z wyższym bieżnikiem zahaczałem o nie, co było irytujące i też pogarszało płynność operowania sprzęgłem i gdybym brał N-Line dla siebie, to mocno starałbym się o to, aby zamontowano w nim jednak zwykłe pedały. Wyraźne zmiany zaszły za to na zegarach, gdzie zniknęły fizyczne tarcze, a pojawił się w pełni elektroniczny zestaw wskaźników, przy czym uproszczony, ponieważ pełnoprawny, w pełni modyfikowalny ekran LCD o przekątnej 4,2 cala jest tylko na środku, a po bokach mamy mniej zaawansowane rozwiązanie technologicznie, które mógłbym porównać na przykład do radiobudzików, że tylko te zaprogramowane wcześniej strefy mogą się podświetlać. Jest to dobrze wkomponowany w ten środkowy ekran, ponieważ nawet patrząc pod kątem trudno jest dostrzec punkty łączenia różnych technologii i to wypada pochwalić. Też nieźle się to moim zdaniem prezentuje. Estetyczna jest ta grafika tutaj, chociaż wciąż uważam, że zwykłe tarcze miały więcej uroku. No, ale pewnie były też droższe w produkcji. Fajnym dodatkiem w tym, co jest oferowane teraz, jest sposób prezentacji rosnących obrotów. Komputer pokładowy zyskał lepszej jakości wyświetlacz, jest on też teraz kolorowy, ale sposób prezentacji treści na nim został po staremu, co oznacza, że mamy wygodny dostęp do wszystkich najważniejszych informacji związanych z działaniem samochodu, parametrami jazdy. Są też tutaj ustawienia i wciąż mają one dla siebie zbyt mało miejsca na szerokość, więc większość komunikatów musi się przewijać lewo-prawo, co sprawia, że poruszanie się po tym komputerze, zmiana czegokolwiek jest dosyć uciążliwa. Jeśli trzeba cały czas czekać, żeby z grubsza wiedzieć, co się aktualnie zmienia. I tak jak jeszcze przy tych fizycznych tarczach, miałem dlatego większą wyrozumiałość, ponieważ fizyczne tarcze musiały swoje zajmować, ale teraz, gdy tutaj bardzo dużo przestrzeni się marnuje, to ten środkowy ekranik mógłby być jednak szerszy, tym bardziej, że wiele rzeczy tutaj można sobie pozmieniać. Na szczęście rozlokowanie poszczególnych pozycji w menu jest logicznie zaprojektowane. Poruszanie się po tym komputerze też jest prosto, dodelegowane zostały do tego przyciski z prawej strony kierownicy, tutaj mamy też sterowanie tempomatem oraz nowy przycisk do dezaktywacji asystenta utrzymania pasa ruchu, którego przed liftingiem nie było. Z lewej strony modyfikacją jest zastąpienie przycisku dedykowanego do odrzucenia połączenia przyciskiem programowalnym, który można sobie zgodnie z nazwą zaprogramować, aby różne funkcje on wykonywał, w zależności od tego, która nam najbardziej odpowiada. Poza tym steruje się tutaj systemem audio,
jednoprzyciskowo teraz telefonem. Zmiany są moim zdaniem na plus, a całość wciąż jest super pod kątem ergonomii. System inforozrywki pozostał po staremu. W testowanym egzemplarzu widzicie bazowe rozwiązanie oferowane aktualnie w i10 z 8-calowym ekranem oraz bez fabrycznej nawigacji. Funkcjonalność jest tutaj standardowa, można sterować telefonem, systemem audio, jest też trochę ustawień. Niewiele, szkoda, że więcej się tutaj nie znalazło, ponieważ te związane z działaniem samochodu zdecydowanie miałyby bardziej komfortowe warunki na tym ekranie niż na zegarach. Szybkość działania jest nie jakaś powalająca, ale moim zdaniem wystarczająca, aby normalnie z tego systemu korzystać. Mamy też interfejs bardzo przejrzysty, nieprzekombinowany oraz możliwość podłączenia bezprzewodowo smartfona poprzez Android Auto i Apple CarPlay i zdaje się, że to jest główne zadanie tego systemu i tego ekranu, że on jest zawsze w standardzie o odpowiednich wymiarach, żeby po prostu sobie podłączyć ten telefon i korzystać z tego, co on oferuje, a do tego, co dostarczył Hyundai, zaglądać tylko okazjonalnie. Panel klimatyzacji pozostał w pełni fizyczny i jest on bezproblemowy w obsłudze. W wersji N-Line warto dopowiedzieć, że pierścienie mają czerwone obwódki. Wraz z liftingiem rozbudowane zostały możliwości ładowania, ponieważ do obecnych dotychczas USB z przodu jednego i 12V doszło kolejne USB, tym razem w standardzie C, w dwóch najdroższych odmianach. Mamy indukcyjną też ładowarkę do telefonu, a na tunelu środkowym pojawiło się kolejne USB, również w standardzie C. Skoro jesteśmy w tym obszarze, to jeszcze dopowiem, że fotel kierowcy wyposażony jest w kapitański podłokietnik. Jest on akurat na takiej wysokości ulokowany, że opierając na nim łokieć można zmieniać biegi bez jakichś nienaturalnych wygibasów. W cenniku odświeżonego Hyundai i10 nie ma co szukać większych zmian, poza niestety standardowymi dla całego rynku podwyżkami, ale te ostatnie nie są duże, bo w roku produkcji 2024 względem 2023 ceny poszły do góry jedynie o 1000 zł. Gorzej sytuacja wygląda, gdy porównamy obecne realia cenowe do tych z nieodległego przecież roku 2022, bo wtedy testowany model kosztował średnio aż o 20 000 złotych mniej niż obecnie. Analizując te ceny, warto jednak brać pod uwagę, że i10 w tym czasie też zyskało więcej wyposażenia, bo kiedyś chociażby w bazowym Pure nie było co liczyć w standardzie na manualną klimatyzację czy radio, a obecnie te elementy są i w droższych odmianach też znaleźć można bogatsze wyposażenie seryjne. Wspominanych odmian łącznie jest 4 i jak na Hyundai przystało, nie da się w nich zbytnio dodawać pojedynczych opcji, bo te skupione są tylko w kilku pakietach. Jeśli chodzi o najrozsądniejszą według mnie wersję, to jest nią drugie od dołu Modern, gdzie względem Pure dochodzą takie rzeczy jak aluminiowe felgi, automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, kilka innych drobiazgów, jak elektryka również tylnych szyb. I chociaż i10 w Modern nie zmienia swoich gabarytów, to względem Pure wydaje się bardziej dojrzały. Wyższe Smart dodaje z bardziej zwracających uwagę rzeczy kamerę cofania czy podgrzewanie kierownicy wraz z fotelami i gwarantuje już naprawdę solidne wyposażenie jak na ten segment samochodów, no ale wymaga już przekroczenia kwoty 80 000 złotych. N-Line ma podobny poziom co Smart, ale wzbogacone o pokazywane dodatki stylistyczne i wymaga dopłaty jedynie 1000 złotych, co jest ciekawą opcją, jeśli ktoś poszukuje to auto i tak z lepszym wyposażeniem, chociaż nie wiedzieć czemu, do N-Line nie można zamówić obecnego w standardzie w Smart dostępu bezkluczykowego. Z drugiej strony, tak jak mówiłem na wstępie, N-Line ma dla siebie ekskluzywnie 100-konny silnik benzynowy. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to w tym obszarze wraz z liftingiem nie zaszły żadne zmiany i poza 1.0 TGDI mamy wolnosące silniki o wyraźnie miejskim przeznaczeniu, czyli 1.0 MPI 67 koni lub 1.2 MPI 84 konie mechaniczne. Gdyby ktoś był zainteresowany i dziesiątką na wypasie, jak egzemplarz testowy, to może ją mieć też za 1680 zł netto albo 2068 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV i firma Carlis Polska. Uzyskać można ją przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, a dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free można mieć darmowe podstawienie dowolnego auta z oferty pod wskazany adres. Kod do skopiowania wraz z linkiem do
strony z i10 umieściłem w opisie filmu. Wybierając 1.0 TGDI dostaje się auto z katalogowym czasem sprintu do 100 km na godzinę wynoszącym 10,5 sekundy. Takie osiągi podczas normalnej jazdy przekładają się na całkiem niezłą moim zdaniem dynamikę. i10 bez względu na silnik jest samochodem o głównie miejskim przeznaczeniu i w takich warunkach 100 koni mechanicznych gwarantowało mi więcej niż bym oczekiwał pod kątem przyspieszenia, bo auto na niskich biegach zbierało się żwawo już od około 1500 obrotów i jeździć testowanym Hyundaiem w mieście mogłem sprawnie i bezpiecznie. Abstrahując już od samych osiągów, to pokonywanie kilometrów w terenie zabudowanym w i10 jest też po prostu przyjemne ze względu na jego charakter, chociażby dosyć warkoczący dźwięk silnika trzycylindrowego, który wiadomo w większym modelu można by postrzegać za minus, ale tutaj pasuje i tworzy trochę go-kartowe wrażenia z jazdy. Pozytywnie wypada też skrzynia biegów, która ma krótkie skoki lewarka, jest precyzyjna i dochodzi w niej też fajna sprężystość pracy przy wskakiwaniu na miejsce docelowe, bo z jednej strony nie ma żadnego haczenia, a z drugiej wbijanie biegów nie jest mdłe i sprawia trochę satysfakcji. Dodając do tego bardzo przyjaźnie pracujące sprzęgło, dostaje się manuala, którego obecność na pokładzie doceniałem i nawet w korkach nie jakoś bardzo tęskniłem za automatem. Dla osób, które jednak nie chciałyby, chociaż w takich zatłoczonych okolicznościach, samemu zmieniać biegów, jest możliwość zestawienia wolnosącej benzyny 1.2 MPI 84 konie ze zautomatyzowaną skrzynią. Z nią nie miałem styczności, ale patrząc po danych katalogowych i przyspieszeniu do 100 km na godzinę o ponad 3 sekundy wolniejszym niż wariant z manualem o tej samej mocy, a także po doświadczeniach z takimi tworami u innych producentów, to nie mam zbyt dużych oczekiwań i obowiązkowo przed zdecydowaniem się na taką przekładnię polecam odbycie autem z nią jazdy próbnej, aby później powolnością pracy się nie rozczarować. Wracając jednak do tego, co dostałem do testów, to litrowa benzyna w i10 sprawdza się również nieźle poza terenem zabudowanym. W takich warunkach za wadę postrzegać można brak 6 biegu w manualnej przekładni i nie obraziłbym się, gdyby się jednak znalazł, ale realnie nie był to dla mnie dokuczający problem, bo na piątce przy 90 km na godzinę mamy 2000 obrotów, przy 120 km na godzinę 2800 obrotów, więc nie są one przesadzone, a do długich podróży z prędkościami autostradowymi i obrotami 3100 przy 140 km na godzinę i10 i tak nie została stworzona. Trzymając się jednak okolic do 120 km na godzinę, otrzymuje się według mnie w pełni używalne auto, które prowadziło się stabilnie, a dynamika była ok. To znaczy, nie ma co tutaj liczyć na szaleństwa, ale trzymając odpowiednie obroty można bezpiecznie podróżować i przez odpowiednie rozumiem okazjonalną redukcję do 4 na drogach szybkiego ruchu i nie schodzenie poniżej 1800-1900 jadąc na zwykłych drogach poza miastem w sytuacjach, gdy chce się uzyskać lepszą dynamikę, bo od tych wartości silnik odżywa i maksymalny moment obrotowy wynoszący 172 Nm dostępny według danych producenta przy 1500 obrotów nie ma według mnie zawsze przełożenia na rzeczywistość. To znaczy w mieście przy takich wartościach jest dobrze, ale na najwyższych biegach z 1500 obrotami i wciskanym mocniej gazem mamy pojawiające się wibracje, niezdrowy dźwięk i mniejszą ochotę do przyspieszania. Jeśli chodzi o spalanie, to testowane i10 we Warszawie zużywało mi średnio 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał 5 litrów, na drogach ekspresowych 6,5 litra, a na autostradach 7,5 litra. W temacie właściwości jezdnych nie znalazłem informacji, aby N-Line wpływało na ten obszar, poza oczywiście pozwalającym na dynamiczniejsze podróżowanie silnikiem i nie jest to moim zdaniem nic złego, bo ten samochód i tak dobrze się prowadzi. To znaczy układ kierowniczy ma rozsądnie dobrane wspomaganie, więc kierownica pracuje dosyć lekko, ale nie przesadnie lekko typowo w miejskim stylu, chociaż wciąż jakiś wybór trybów jazdy i jeszcze utwardzające układ kierowniczy ustawienia sportowe by moim zdaniem tutaj nie zaszkodziły. Mamy również wyraźną bezpośredniość reakcji, co w połączeniu ze zwinnością małego nadwozia przyznam daje sporo frajdy również podczas normalnego podróżowania, chociaż też myśląc o tym modelu trzeba mieć świadomość, że nie jest to hot hatch. Dzięki temu jednak podczas normalnej jazdy samochód nie jest męczący, chociażby pod kątem zestrojenia zawieszenia. To co prawda jest dosyć sprężyste, a przez krótki rozstaw osi części nierówności czuję się bardziej, jednak wciąż dla mnie nie było ono za twarde, aby zmęczyć na przykład w kilkugodzinnej podróży. Zatem jeśli ktoś szuka fajnego, ale nie kuszącego przesadnie do złego małego samochodu, to Hyundai i10 w takiej roli daje radę. Frontowa szyba w i10 jest duża, jest ona też dosyć oddalona od głowy kierowcy, maska jest przez nią praktycznie wcale niewidoczna ze względu na to, że wyraźnie opada. Widoczność na boki jest dobra, szyby mają odpowiednie rozmiary, po przekątnej
mamy nie jakiś bardzo masywny słupek, tylna szyba znowu jest duża i nisko poprowadzona. Wspomagająca manewrowanie kamera cofania oferuje kiepską szczegółowość obrazu, ale za to bardzo dobrą płynność i rozsądne pole widzenia bez rozciągania chociażby obiektów znajdujących się po bokach. Ogólnie gabaryty i10, to znaczy 367 cm długości i 168 cm szerokości sprawiają, że na przykład wspominany kształt przodu i tak nie jest w tym modelu problemem i zwłaszcza z kamerą cofania można wyczuć łatwo krańce nadwozia. Z drugiej strony jednak i10 pod kątem właściwości jezdnych nie jest aż takim rasowym mieszczuchem, ponieważ średnica zawracania jest dobra, ale nie powalająca jak na tak małe nadwozie. Dodatkowo układ kierowniczy przez przystosowanie też do jazdy z wyższymi prędkościami, gdzieś na przykład na parkingach, nie jest jakoś bardzo mocno wspomagany, a jak mówiłem, wyboru trybów jazdy i10 nie oferuje. Auto nadrabia jednak przy niskich prędkościach sporą bezpośredniością reakcji. Mnie obecny opór tutaj nie przeszkadzał, bo auto i tak jest odpowiednio przyjazne w mieście i traktuję to jako cechę, a nie wadę testowanego Hyundai'a. Dokuczał mi za to pikający asystent prędkości ISA, który aktywuje się zawsze po odpaleniu silnika i bywa zawodny w odczytywaniu obowiązującego na danej drodze limitu. Aby go wyłączyć, trzeba się trochę naklikać w menu. Fajnym rozwiązaniem jest za to odpalanie silnika przez system start-stop dopiero po odpuszczeniu hamulca przy wciśniętym sprzęgle, a nie jak zazwyczaj ma to miejsce od razu po wciśnięciu sprzęgła. Jest to moim zdaniem rozsądniejsze to, co znalazło się w i10. Pod kątem jakościowym w testowanym Hyundaiu dominują twarde materiały, które wyglądają plastikowo i szału nie robią, ale też nie prezentują się źle tak, żeby zwracało uwagę. W takim małym samochodzie jest ok. Tutaj znajduje się bardzo przyjemnie prezentująca się z kolei wstawka o fajnej fakturze. Ta twardość przeszkadza tylko w jednych miejscach, to znaczy na podłokietnikach, które nie mają żadnego miękkiego wypełnienia, a moim zdaniem powinny mieć, jeśli chodzi o detale, to te, tak jak na Hyundai'a przystało, są dobrze wykonane, też odpowiednio działają, żadnych problemów ze spasowaniem nie zauważyłem, więc jakościowo i10 trzyma solidny jak na takiego malucha poziom. Kluczyk w formie scyzoryka ma neutralną bryłę, jest obły, umiarkowanie ciężki oraz niezbyt duży. Wykonany został w większości z rozsądnego, chropowatego czarnego plastiku z lekkimi dekoracyjnymi srebrnymi wstawkami. W i10 w dwóch najbogatszych odmianach mamy nastrojowe oświetlenie kabiny. W jego ramach podświetlone są wyłącznie przestrzeni na nogi w niezbyt intensywny sposób, więc jest to dodatek nie robiący zbytniej różnicy, gdy się jedzie po zmroku. Można modyfikować jedynie intensywność świecenia tych dekoracyjnych elementów, nie można nic ruszać z kolorystyką, jest ona zawsze niebieska. Tak samo instrumenty pokładowe są w charakterystycznym dla Hyundaiów stylu utrzymane w tej tonacji kolorystycznej, co jest moim zdaniem ok, jest to coś ciekawszego niż biel, a też dzięki temu, że ten niebieski kolor nie jest zbyt ciemny, to mamy odpowiednią czytelność. Nieczytelnie jest jedynie na drzwiach, ponieważ tam wyłącznie sterownik szyby kierowcy jest podświetlony. Projekt przednich świateł głównych w testowanym Hyundaiu nie zmienił się wraz z liftingiem, ale odmienny jest za to wygląd LEDowych segmentów do jazdy dziennej. Warto nadmienić, że w N-Line jest on inny niż w pozostałych, bardziej cywilnych wersjach. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach, w przeciwieństwie do tych z przodu, mamy LEDy. Z tyłu kierunki znowu są żarówkowe, ale za to od odmiany Smart pojawiają się wprowadzone wraz z liftingiem diodowe światło pozycyjne o prostym, ale przyjemnym kształcie. Całościowo i10 w testowanej konfiguracji, jak na taki mały model, wygląda moim zdaniem ok. W światłach głównych w testowanym modelu pozostały niestety zwykłe żarówki i szkoda, bo w tej klasie samochodów nie oczekuję oczywiście jakichś zaawansowanych rozwiązań, ale wprowadzenie ekoLEDów przy okazji liftingu chociaż do droższych odmian by nie zaszkodziło. Obecne wciąż halogeny umieszczone są w soczewkach, co skutkuje ich przyzwoitą precyzją świecenia. Mamy też doświetlanie zakrętów. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Gdy się mocno wyprostuję, to lekko stykam się włosami spod sufitką, ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma, więc bezproblemowo mógłbym sobie tutaj w drugim rzędzie podróżować, nawet w dłuższych trasach. Tunel środkowy jest w niewielkim stopniu w i10 wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma w niej rozkładanego podłokietnika. Bagażnik testowanego Hyundai'a ma 252 litry pojemności, dostajemy w nim niski próg załadunkowy, a także niewielki, adekwatny do rozmiarów całego samochodu otwór.
Po bokach w kufrze nie ma żadnych haczyków czy innych tego typu praktycznych dodatków. Pod podłogą jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Ta podłoga swoją drogą jest dwupoziomowa, może być albo w wyższym położeniu, albo można ją sobie, tak jak ja to właśnie teraz zrobiłem, obniżyć. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1050 litrów. Przy półce w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, Hyundai i10 w testowanej konfiguracji to auto, które mnie dostarczyło wiele pozytywnych wrażeń ze względu na swój podrasowany, udanym pakietem stylistycznym wygląd, ale przede wszystkim ze względu na sposób jazdy, bo dosyć mocny silnik w tak małym nadwoziu pozwala przyjemnie i żwawo podróżować bez obaw o dostanie wysokiego mandatu. Biorąc pod uwagę, że coraz mniej jest na rynku aut tego typu, to i10 warto jest się zainteresować i mówię te słowa też w kontekście tańszych i normalniejszych wersji, bo w nich będzie oczywiście mniej sportowego ducha i mocy pod prawą stopą, ale do przemieszczania się po mieście niewielkie nadwozie testowanego Hyundai'a wciąż sprawdza się idealnie i modne miejskie crossovery są po prostu od niego w takich warunkach gorsze. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonej i10. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!